Witam. Zastanawiałeś się, ile ciepła wylatuje ci kominem? Czy wiesz, że z każdego kilograma spalonego drewna możesz tracić nawet 30% ciepła? To ciepło, które tracicie przez komin, przyjęło się nazywać stratą kominową. W tym filmie przedstawiam wysokość straty kominowej dla kotłów na drewno, w zależności od dwóch kluczowych parametrów pracy kotła. Na wykresie widzicie zależność straty kominowej od temperatury spalin na czopuchu kotła przy całkowitym spaleniu drewna o wilgotności 12%. Wyobraźmy sobie, że u Ciebie i u sąsiada temperatura spalin wychodzących z kotła do komina wynosi 180 stopni Celsjusza. Jak widzimy na wykresie, Twoja i sąsiada strata kominowa znajduje się najprawdopodobniej gdzieś w przedziale 9–13% spalanego drewna. Na podstawie samej temperatury spalin możemy określić stratę kominową w pewnym zakresie. Im niższa jest temperatura spalin, tym zakres błędu się zmniejsza. Obecnie oferowane na rynku kotły na drewno muszą w spalinach na czopuchu generować stratę kominową poniżej 10%. Spełnienie tych wymagań możliwe jest w skrajnym przypadku przy temperaturze spalin na wyjściu z kotła już poniżej 240 stopni, ale może też oznaczać konieczność utrzymywania temperatury spalin poniżej 130 stopni Celsjusza. Co o tym decyduje? Strata kominowa zależy również od ilości powietrza zużywanego do spalania drewna. Na wykresie przedstawiłem ten parametr pracy kotła jako nadmiar powietrza. Współczynnik nadmiaru powietrza, lambda, jest to stosunek rzeczywistej ilości powietrza do ilości teoretycznie niezbędnej do całkowitego spalenia paliwa. Niebieska linia na wykresie wyznacza stratę kominową dla kotłów pracujących ze współczynnikiem nadmiaru powietrza 1,3. Przy tak niewielkim nadmiarze powietrza podczas spalania, czyste spalanie drewna uzyskuje się tylko w kotłach z automatycznym podawaniem powietrza na podstawie odczytu zawartości tlenu w spalinach. W kotłach z ręcznym ustawianiem wielkości otworów powietrza pierwotnego i wtórnego czyste spalanie osiąga się przy większym nadmiarze powietrza do spalania. Na wykresie górny pułap nadmiaru powietrza wynoszący 2 zaznaczyłem czarną linią. Pomiędzy niebieską i czarną linią mieszczą się kotły, które spalają drewno z inną lambdą w zakresie od 1,3 do 2. Im mniej powietrza zużywamy do spalania drewna przy zachowaniu czystości spalin, tym strata kominowa jest mniejsza. W jaki sposób możecie ustalić współczynnik lambda dla spalania w waszym kotle? Jest kilka sposobów oszacowania współczynnika nadmiaru powietrza przy spalaniu drewna. Pierwszy sposób to jest pomiar zawartości tlenu w spalinach sondą lambda lub analizatorem spalin i wyliczenie ze stosunku wartości maksymalnej do różnicy pomiędzy wartością maksymalną i rzeczywistą tlenu, czyli przy 4% zawartości tlenu lambda w przybliżeniu będzie 1,2. Drugi sposób to jest pomiar zawartości dwutlenku węgla w spalinach i wyliczenie ze stosunku zawartość maksymalna do wartości rzeczywistej, czyli na przykład przy 10% lambda wyniesie 2. Trzeci sposób to jest pomiar ilości powietrza dostarczonego do kotła i podzielenie przez ilość niezbędną do całkowitego spalenia określonej ilości drewna. Czwarty sposób to jest szacowanie na oko na podstawie temperatury i koloru płomienia. Niestety wraz ze zmniejszaniem nadmiaru powietrza podczas spalania drewna proporcjonalnie coraz więcej wody jest w spalinach. Wzrost bezwzględnej wilgotności spalin powoduje zwiększenie ich temperatury, przy której następuje kondensacja spalin. Przykładowo, dla spalania drewna o wilgotności 20%, lambdzie 1,2 i odparowywaniu wody z drewna szybszym niż jego spalanie o 50%, temperatura punktu Rossy takich spalin wynosi 66 stopni Celsjusza. Przy takiej samej wilgotności drewna i szybkości jego odparowania oraz nadmiarze powietrza wynoszącym 2,
Temperatura punktu Rosy spalin spadnie do 56 stopni Celsjusza. W obu przypadkach dla zachowania gwarancji producent kotła zażąda zamontowania ochrony powrotu kotła przed kondensacją na poziomie wyższym aniżeli wyliczone temperatury, czyli prawdopodobnie będzie to odpowiednio 70 i 60 stopni Celsjusza. A co zrobić z kominem i jaka zatem powinna być temperatura spalin z drewna, aby była bezpieczna dla komina? Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Z punktu widzenia przystosowania do spalania drewna, kominy można podzielić na nieprzemakalne i przemakalne. W przypadku kominów przystosowanych do odprowadzania spalin mokrych, niska temperatura spalin nie stanowi dla nich zagrożenia, jednak dbać trzeba o drożność odprowadzania kondensatu i ich wysychanie. Kominy tak zwane suche, np. z czerwonej cegły, nie nadają się do odprowadzania spalin z drewna. Podniesienie temperatury spalin do poziomu, że na wyjściu z komina będą one miały temperaturę wyższą od temperatury punktu Rosy, czyli np. 70 stopni, nie uchroni nas od kondensacji i degradacji komina. Wynika to z faktu, że kotły na drewno pracują cyklicznie, krótko na tyle, że przed następnym rozpaleniem ściany komina będą zimne. Sam przetestowałem to zjawisko i miałem do wyboru albo zrezygnować z palenia drewna na rzecz węgla, albo zainstalować wkład nierdzewny. Wybrałem to drugie, a tak przedstawiają się parametry pracy mojego kotła. Drewno ma 13-15% wilgotności. Podstawowym założeniem jest czyste spalanie, tak aby ograniczyć do minimum emisję sadzy do komina. Otwory powietrza ustawiam tak, że przez większość czasu spalania nadmiar powietrza oscyluje w przedziale 1,8–1,5. Powtarzalność założonych parametrów pracy kotła bez zmiany nastawień zapewnia za każdym razem odpowiednie ułożenie drewna w komorze załadowczej. W części cieplejszej sezonu grzewczego temperatura spalin odprowadzanych do komina wynosiła od 150 do 180 stopni Celsjusza. Ostatnio, gdy było zimno, -10, -20 stopni i paliło się z 10–12 godzin dziennie w kotle, wsadziłem do kotła dodatkowy zawirowywacz i obniżyłem temperaturę spalin do 110–130 stopni Celsjusza. Głównie po to, aby zmniejszyć ciąg kominowy. Temperatura punktu Rosy spalin z mojego kotła wynosi około 50 stopni Celsjusza. Odprowadzanie spalin do komina o przedstawionych parametrach w tym zimnym okresie generowało około 1 litr kondensatu dziennie, czyli skroplenie około 20% pary wodnej ze spalin. Czy obniżenie temperatury spalin odprowadzanych do komina poprawiło sprawność ogrzewania w moim domu? Zanim przedstawię wyniki, chciałem tylko podkreślić, że mój komin ma specyficzną budowę. Jest to komin z cegły czerwonej, wbudowany w ścianę nośną w środku domu, przechodzący przez 2 kondygnacje ogrzewane. W środku komina znajduje się wkład metalowy, nierdzewny, nieizolowany, co powoduje odbieranie części ciepła ze spalin i nagrzewanie się ściany w środku domu. Na wykresie przedstawiłem Wam graficznie wyniki moich rozważań. Do wyliczeń przyjąłem średnie temperatury cieplejszych spalin na poziomie 160 stopni Celsjusza, zaznaczone czerwoną linią, przerywano, i zimniejszych spalin na poziomie 120 stopni Celsjusza, zaznaczone niebieską linią. Z wykresu wynika, że zmniejszenie temperatury spalin wygenerowało zmniejszenie straty kominowej o 2,5 punktu procentowego, mierzonej na czepuchu kotła. A tak wygląda sprawność moich źródeł ciepła po uwzględnieniu części ciepła ogrzewającego dom przez ścianę z kominem. Jak widzimy na wykresie, odbiór ciepła z komina dodatkowo zwiększył sprawność systemu grzewczego po stronie źródeł ciepła. Po uwzględnieniu tego dodatkowego odbioru ciepła z komina, zmniejszenie temperatury spalin wychodzących z kotła nie dało zauważalnych dodatkowych korzyści. Ponadto wiązało się ono z lekkim wydłużeniem pracy kotła oraz zmniejszeniem ilości ciepła magazynowanej w centralnej części domu. Za to proporcjonalnie więcej ciepła gromadzone było w pobliżu grzejników zlokalizowanych na ścianach zewnętrznych, co prawdopodobnie też wywołało pewne straty ciepła.
Według mojej opinii posiadacze w cudzysłowie kominów z odbiorem ciepła, z kotłami na drewno, posiadają bardzo efektywne źródła ciepła. Proszę o tym pamiętać, gdy będziecie zmieniać źródło ciepła, aby przy kalkulacjach opłacalności oprócz sprawności starego źródła ciepła uwzględnić też ten dodatkowy, w cudzysłowie, zysk cieplny. Ja się o tym przekonałem, gdy próbowałem ogrzewać dom grzałką elektryczną. Zwróćcie uwagę na to, że stare kotły, przekazując sporo ciepła do komina z jego odbiorem, pracowały w części jako piec. W takiej sytuacji montaż układu kominowego i nowego kotła na drewno może zmienić dystrybucję ciepła w waszym domu. A w jaki sposób można zabezpieczyć się w lato przed odbiorem ciepła przez komin? Jestem Sylwestra. Zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału i oglądania innych moich filmów.